Nowe sprzęgło założone, a model dalej stoi w miejscu. Dziś złożymy sobie całkiem nowe sprzęgło, a ja pokażę Ci krok po kroku, jak to zrobić. Zacznijmy od rozpakowania całego zestawu. Tak wygląda rozpakowany już cały zestaw sprzęgła. Teraz przetnę nożem klocki, ponieważ w opakowaniu są one połączone. Teraz wygładzę powierzchnię pomiędzy nimi i pozbędę się tych nalewek tutaj. Teraz biorę nowy silnik i będziemy nakładać tutaj na wał to sprzęgło. Zaczniemy od nałożenia koła zamachowego i nakręcenie śruby. I teraz po prostu jak najmocniej przykręcam tą śrubę. Teraz będę nakładał nasze klocki na sprzęgło. Ważne jest to, że jak mamy tutaj czpień na górze, żeby ten klocek wchodził jakby po lewej stronie, czyli w lewą dziurę. O tak o. Teraz zakładam podkładkę, która trzyma klocki. Następnie wykładzinę. Później specjalną podkładkę, na której będzie się opierała sprężyna sprzęgła. Potem sprężynę. I następnie nakrętkę do sprężyny. Do nakręcenia tej nakrętki na sprężynę będę potrzebował specjalnego narzędzia. Nakładam nakrętkę całą powierzchnią na sprężynę. Nakrętka jest już nakręcona. Tak to wygląda. Podkręciłem tą sprężynę tak, że różnicę pomiędzy tą pierwszą nakrętką główną, która trzyma nam nasze koło zamachowe, a początkiem wału i różnica między nakrętką tą, co trzyma sprężynę, też do początku wału, wynosi 0,3 mm. W skrócie chodzi o to, żeby ta nakrętka trzymająca naszą sprężynę była bardziej wkręcona o 0,3 mm niż ta nakrętka trzymająca koło zamachowe. Ta wartość jest przeznaczona dla standardowej sprężyny. Jeżeli będziemy mieli twardszą sprężynę, należy ją bardziej odkręcić. Przyszła pora na kosz sprzęgła. Tutaj muszę włożyć teraz te małe łożyska do środka. Teraz na tuleję będę nakładał łożysko, które się składa z 3 części. Ważne jest tutaj to, żeby ta podkładka mniejsza w środku szła jako pierwsza. Dopiero potem idą nasze kulki. I na koniec idzie ta większa średnicą w środku podkładka. Teraz nakładam kosz na sprzęgło. I wszystko razem skręcam. I będziemy teraz mierzyć odstęp sprzęgła za pomocą specjalnego przyrządu. Przyrząd do mierzenia odstępu kosza wygląda tak. Tutaj jest skala i mamy na przykład 0,3 mm, 0,4, 5, 6, 7, 8, 9. I tutaj będziemy zaraz podkładać pod nasz kosz tą miarkę i patrzymy, jaką mamy wartość. Ja mam tutaj wartość 0,7, czyli jest za duże, ponieważ potrzebuję 0,6. Żeby to zniwelować, muszę podłożyć podkładkę tutaj do przodu 0,1 mm. Po podłożeniu jednej podkładki ten miernik wchodzi mi tylko na maksymalnie 0,6. Dalej nie idzie, czyli jest dobrze ustawione. Natomiast dalej mamy dosyć duży luz tutaj na koszu.
I to będziemy zaraz kolejnymi podkładkami z drugiej strony regulowali. Dopiero teraz mogę nałożyć to duże łożysko tutaj. Nałożyć cały kosz. Nakręcić. I teraz będziemy mierzyć, ile mamy tutaj luzu. Biorę suwmiarkę. Dociskam kosz jak najmocniej do wykładziny. Teraz zeruję. Najbardziej jakby wyciągam kosz od okładziny. No i dokonuję różnicy pomiaru. Różnica to 0,6. Różnica to 0,6, także pół milimetra musimy dołożyć podkładki pod kosz. Czyli teraz znowu rozkręcam. Wyciągam główne łożysko. Podkładam 0,5 mm. Nakładam łożysko. I nakładam cały kosz. Dokręciłem śrubę i teraz możemy sprawdzić. Ważne jest, żeby mieć lekki luz tutaj. Tak mniej więcej 0,1 mm. I ważne jest, żeby kosz obracał się bez żadnych oporów. W tym przypadku sprzęgło jest bardzo dobrze ustawione, jak na pierwszy raz. Teraz nakręcę jeszcze tylko zębatki na kosz i będzie gotowe. Do nakręcenia zębatek potrzebuję również specjalistycznego klucza. No i zacznijmy nakręcać nasze zębatki. Tu bardzo ważna rzecz. To się oczywiście różni w stosunku co do modeli, ponieważ w marce innego modelu jest to inaczej. W Capricornie jest to tak rozwiązane, że frez idzie do tyłu. W innym modelu jest to odwrotnie. Frez idzie do przodu. Ważne jest po prostu, żeby tutaj napisy na zębatce były z przodu. Zębatki mam już nakręcone. Tak jak mówiłem, tutaj w obu przypadkach napisy są do przodu. No i taki kosz mogę śmiało założyć już na mój silnik. Z tak zamontowanym sprzęgłem ruszam na docieranie silnika. To już wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.